Tak, posiadając to pozwolenie, możesz nosić ze sobą załadowaną broń. Siemandero wszystkim, z tej strony Długi. Witam Was na moim kanale Anatomia Broni Palnej w serii Przemyślenia Młodego Rusznikarza. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się niczym innym jak pozwoleniem do celów sportowych. Osobiście uważam, że jest to najpopularniejsze pozwolenie zdobywane teraz w Polsce. Sam mam takie właśnie oto pozwolenie i w tym odcinku chciałbym Wam powiedzieć, jaka jest procedura uzyskania tego pozwolenia, do czego ono nas uprawnia i ile będzie nas kosztowała całość drogi z tym związanej. Posiadając licencję strzelectwa sportowego, stajemy się członkami i zawodnikami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i uprawnia nas to do brania udziału w zawodach wpisanych do kalendarza PZSS. Posiadanie licencji oraz patentu strzeleckiego jest także jedną z głównych przesłanek do wydania nam pozwolenia na broń do celów sportowych. Posiadanie pozwolenia na broń do celów sportowych uprawnia nas również do noszenia załadowanej broni przy sobie. Tak, możesz nosić broń z podpiętym magazynkiem, a nawet z załadowanym nabojem w komorze. Znam ludzi, którzy noszą broń przy sobie, noszą załadowaną broń przy sobie. Sam osobiście nie noszę, ponieważ nie mam małego pistoletu, który by umożliwiał wygodne noszenie tej broni. Na razie nie potrzebuję jej nosić, choć wiem, że mogę, więc takie mamy prawo, możemy to robić bez najmniejszych problemów. Ubiegając się o pozwolenie na broń do celów sportowych, możemy się ubiegać za jednym razem na pozwolenie sportowe do celów sportowych i pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich. Pozwoli nam to za jednym zamachem dostać po prostu więcej promes, więc nie będziemy musieli szybko rozszerzać naszego pozwolenia sportowego. Ogólnie bardzo polecam zrobić przy wyrabianiu pozwolenia sportowego, zrobić właśnie pozwolenie sportowe do celów sportowych, pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich oraz dopuszczenie do posiadania broni. Tak więc, co możemy kupić i zarejestrować na pozwolenie do celów sportowych? Otóż, kupić możemy to, o czym mowa w artykule 10 ustępie 4 ustawy o broni i amunicji, czyli broni palnej, bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 6 mm, broni centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm, broni gładkolufowej oraz broni przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego. A więc czego nie zarejestrują nam na pozwolenie sportowe? Otóż nie zarejestrują nam kolokwialnie nazywanej 50, czyli karabinu w kalibrze 12,7 mm. Nie zarejestrują nam również różnych pistoletów sygnałowych w kalibrze tam powiedzmy 20 mm i tym podobnych. Nie zarejestrują nam również broni kombinowanej w postaci kniejówek czy drillingów, co osobiście uważam za totalną głupotę, ponieważ dlaczego mając pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich nie mogę sobie kupić broni kombinowanej? Jeżeli jestem w stanie na zawodach sportowych strzelić z takiej kniejówki na przykład konkurencję trap, skit, ogólnie rzutki, a później pójść na oś 100 metrów i strzelić z tego karabin centralnego zapłonu na 100 metrów, to dlaczego niby nie mogę zarejestrować takiej broni na pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskich? Osobiście uważam to za głupotę. Mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie to zmienione i że będę mógł na spokojnie na moje kwity kolekcjonować broń sportową do celów kolekcjonerskich w postaci właśnie drillingów, kniejówek i innej broni kombinowanej. Czy uważam drogę do zdobycia pozwolenia sportowego za trudną? Nie. Osobiście uważam ją za porównywalną do zdobycia prawa jazdy, choć teraz po zmniejszeniu kadencji w klubie na miesięczną, dawniej trzeba było w klubie siedzieć 3 miesiące przed podejściem do egzaminu, myślę, że nawet szybciej nam schodzi to niż zrobienie prawa jazdy, ponieważ wyjeżdżenie 30 godzin na pewno dłużej nam zajęło niż miesiąc. Więc osobiście uważam to za drogę nietrudną, lecz oglądając ten materiał sami się przekonacie i będziecie wiedzieli, czy chcecie się w to bawić, czy nie. Aby zacząć myśleć o zrobieniu takiego pozwolenia, musimy spełnić pewne sztywne warunki. Pierwszym z nich jest niekaralność. Niekaralność jest warunkiem nie do przejścia, ponieważ jeżeli ciąży nad nami jakiś wyrok, który jest nieprzedawniony, nawet nie mamy po co się starać o pozwolenie, ponieważ od razu mówię, że go nie dostaniemy.
Kolejnym warunkiem jest dobry stan zdrowia psychicznego i fizycznego, ale o tym decyduje lekarz. Także jeżeli wiemy, że jest z nami coś nie tak i to potem wyjdzie, to nawet się o to nie starajmy, ponieważ lekarz też to wychwyci i nas uwali na badaniach lekarskich. A szkoda zaczynać całą procedurę, stracić jakąś tam część pieniędzy, żeby jednak lekarz powiedział, że sorry gościu, ale to nie dla Ciebie, jesteś tam pokręcony i możesz zrobić krzywdę sobie albo komuś. Kolejnym warunkiem jest ukończenie 21 roku życia, ale w pozwoleniu sportowym akurat jest jeden wyjątek, gdzie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie na broń do celów sportowych może być wydane osobie, która ukończyła 18 rok życia. Zakładam jednak, że należysz do większości ludzi, która może dysponować bronią, zatem do dzieła. Oto co potrzebujesz uczynić, aby zdobyć pozwolenie na broń. Teraz przedstawię Ci procedurę, którą wypunktowałem, która będzie mówiła Ci, jak wygląda cała ścieżka przejścia do uzyskania pozwolenia na broń do celów sportowych. 1. Wstąp do strzeleckiego klubu sportowego i stowarzyszenia kolekcjonerskiego. Dlatego do klubu sportowego i stowarzyszenia kolekcjonerskiego, ponieważ bardzo gorąco będę Cię namawiał do tego, żebyś zrobił pozwolenie na broń sportowe do celów sportowych i pozwolenie na broń sportowe do celów kolekcjonerskich. Członkostwo w takim klubie jest warunkiem koniecznym do uzyskania pozwolenia na broń sportową. Dodatkowo w klubie sportowym wyrobisz sobie patent strzelecki oraz licencję zawodniczą. Są to podstawowe dokumenty, które będą Ci potrzebne do zrobienia całości pozwolenia. Twoja przynależność do klubu będzie wiązała się z uiszczeniem wpisowego oraz zapłaceniem rocznej składki członkowskiej. Każdy klub ma inną składkę członkowską i wpisowe, także rozejrzyj się, ile, co i gdzie kosztuje. Przed wpisaniem się do klubu najlepiej jakbyś zrobił sobie małe rozeznanie gdzieś tam w terenie, jakie kluby masz w okolicy, ile kosztuje wpisowe i składka w tych klubach i co te kluby oferują nam jako członkom. Niektóre kluby oferują darmową strzelnicę, a niektóre nie oferują nic. Najlepiej podpytać się jakichś tam kolegów strzelców, gdzie najlepiej jest dołączyć. Jeżeli niekoniecznie masz w swoim kręgu znajomych właśnie strzelców, to zawsze zostają grupy na Facebooku, w którym na pewno ludzie udzielą Ci odpowiedzi na pytania, które tam zadasz. Zapisanie się do stowarzyszenia kolekcjonerskiego pozwoli nam wystąpić o pozwolenie na broń kolekcjonerską. Tutaj nie ma już wymogów żadnych specjalnych dokumentów. Wystarczy sam fakt, że należy do odpowiedniego stowarzyszenia. Bardzo często większość klubów oferuje również możliwość wpisu właśnie do stowarzyszenia kolekcjonerskiego, więc możemy to załatwić za jednym zamachem. 2. Przygotuj się do egzaminu na patent strzelecki. To wydaje się proste. Pójść na egzamin, zdać teorię, strzelić, zdać praktykę i mieć licencję. Otóż nie do końca tak to wygląda. Warunkiem podejścia do egzaminu jest poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu strzeleckiego. Teraz pewnie Wam się wyświetlił właśnie wzór tego wniosku. Koniecznie zwróćcie uwagę na podpisy i zaznaczenie pistoletu, karabinu i strzelby. Tutaj również będę Was namawiał, że jeżeli będziecie robili patent strzelecki, zróbcie całość możliwych rodzajów broni, czyli pistolet, karabin i strzelba. To, że teraz niekoniecznie frajdę sprawia Wam strzelanie ze strzelby, nie oznacza, że za pół roku kolega, który weźmie Was na rzutki i da Wam strzelić ze swojego boka, nie rozpali w Was miłości do tej właśnie konkurencji strzeleckiej. Uwierzcie mi, że nie ma sensu ominąć jakąś broń na egzaminie na patent, ponieważ później rozszerzenie takiego właśnie patentu o jakiś rodzaj broni skutkuje powtórzeniem całej procedury. Także róbcie pistolet, karabin i strzelby. Także warunkiem do podejścia do egzaminu jest właśnie poprawnie wypełniony wniosek o nadanie patentu strzeleckiego z ważnym orzeczeniem lekarza medycyny sportowej i dowodem uiszczenia opłaty 400 zł za egzamin. Czekacie egzamin teoretyczny z przepisów oraz praktyczny ze strzelectwa. Teoria to wkuwanie często nudnych i nie do końca potrzebnych do zapamiętywania pytań, ale niestety każdy wie, jak wyglądają egzaminy państwowe, więc muszą mieć jakąś tam furtkę, żeby trochę tych ludzi odpadało i żeby mogli robić powtórki, za które oczywiście trzeba zapłacić. Teoria to, tak jak mówiłem, wkuwanie często regułek ze strzelectwa sportowego, które
Osobiście uważam, że jeżeli będziemy potrzebowali wiedzieć różne ograniczenia w strzelectwie sportowym, to spokojnie będziemy mogli sobie wrócić do regulaminu PZSS-u, czy tam regulaminu jakichś zawodów przed samym startem w tych zawodach albo przed przygotowaniem się do nich. Są też pytania oczywiście potrzebne, takie jak zasady bezpieczeństwa, czy pytania ogólnie z ustawy o broni i amunicji, ale jest też sporo pytań dotyczących stricte strzelectwa sportowego, jak na przykład wymiary pudełek, czy opory języka spustowego. Żebyś nie musiał kombinować jak starsi stażem koledzy, tutaj pokazała Ci się właśnie tabelka z tymi, według mnie, najbardziej niepotrzebnymi rzeczami, które trzeba się nauczyć. Jak się na nią patrzymy, uwierzcie mi, dużo łatwiej jest zapamiętać te informacje, które są tam zamieszczone. Link do tabelki oczywiście znajduje się w opisie filmu, żebyś mógł sobie ją pobrać i spokojnie na to patrzeć gdzieś tam na telefonie. Ogólnie, żebyś miał ją przy sobie podczas przygotowywania się do właśnie egzaminu teoretycznego na patent strzelecki. Masz też stronkę patentstrzelecki.eu, która w sumie kompleksowo pozwoli Ci przygotować się do egzaminu teoretycznego. Masz tutaj zakładki takie jak nauka, ćwiczenia i egzamin. Tutaj są zawarte praktycznie wszystkie pytania, które mogą Ci się pojawić właśnie na egzaminie, więc robiąc te ćwiczenia, przechodząc przez jakieś tam fiszki, robiąc testy, czy też próbne egzaminy, osobiście uważam, że spokojnie jesteś w stanie przygotować się, żeby zdać ten egzamin bezbłędnie. Przez miesiąc kadencji w klubie strzeleckim jesteśmy spokojnie w stanie ogarnąć tą teorię, robiąc sobie powiedzmy 2-3 egzaminy ze strony Patent Strzelecki EU dziennie. Aktualny terminarz egzaminów na patent strzelecki organizowany przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego znajdziesz na stronie www.pzss.org.pl w zakładce Patenty i licencje oraz egzaminy na patent strzelecki. Zapisać się na egzamin możesz w województwie, gdzie należysz do klubu sportowego lub tam, gdzie masz stałe miejsce pobytu. Przed zapisaniem się na egzamin zrób rozeznanie, gdzie jest ten egzamin zdać łatwiej, a gdzie jest trudniej, bo z własnego doświadczenia wiem, że niektóre kluby lubią to utrudniać, a niektóre wręcz ułatwiać. Jeżeli będziesz zapisywał się na egzamin, to pilnuj terminu zapisu, bo miejsca na niektóre egzaminy potrafią się rozejść w ciągu kilku minut. Także ustaw sobie jakąś przypominajkę, jakiś tam budzik, alarm w telefonie i jak tylko otworzy się możliwość zapisu, zapisz się jak najszybciej i będziesz miał to z głowy. 3. Odwiedź lekarza sportowego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na patent strzelecki jest odbycie rozmowy z lekarzem sportowym. Bardzo często jest to formalność i bardzo często ten lekarz znajduje się w miejscu egzaminu, także za jednym zamachem jesteśmy w stanie zrobić właśnie tego sportowego lekarza i podejść już do egzaminu na patent strzelecki, co nie ukrywam, że jest dla nas jak najlepsze, bo nie musimy jeździć gdzieś po różnych lokalizacjach, tylko wszystko załatwiamy za jednym zamachem. 4. Zdaj egzamin na patent strzelecki. No i to jest właśnie najważniejszy krok do posiadania własnej broni palnej. Zdajesz teorię i praktykę. W teorii masz 10 pytań. Pierwsze 4 pytania dotyczą zachowania zasad bezpieczeństwa oraz ustawy o broni i amunicji. W tych 4 pytaniach nie możesz popełnić ani jednego błędu. Następne 6 pytań dotyczących reszty zakresu wiedzy pozwala nam na zrobienie 2 błędów. Jeżeli będziesz korzystał ze strony patentu strzeleckiego, to jestem prawie pewny, że jesteś w stanie ogarnąć te pytania i zaliczyć je nawet bezbłędnie. Jak już zdałeś egzamin teoretyczny, to przechodzimy do egzaminu praktycznego. Praktykę strzelasz z pistoletu, karabinka i strzelby, jeżeli zdajesz patent na 3 rodzaje broni. Z pistoletu możesz strzelać z pistoletu pneumatycznego lub z pistoletu bocznego zapłonu na 25 metrów. Karabinek może być to karabinek pneumatyczny stojąc lub boczny zapłon leżąc na 50 metrów. Strzelba to strzelenie do poperów. Gdzieniegdzie jeszcze słyszałem, że różne kluby praktykują strzelanie do rzutek, ale nie ukrywam osobiście, że jeżeli nie jesteś dobry w te klocki, to polecałbym omijać te kluby, bo strzelanie rzutków nie jest najprostszą rzeczą. Generalnie jeżeli chodzi o zaliczenie
całości praktyki. W pistolecie i karabinku chodzi o uzyskanie jak najlepszego skupienia. Tam teoretycznie egzaminatorzy mogą gdzieś chodzić z linijką, ale z własnego doświadczenia wiem, że po prostu wystarczy ładnie strzelić. Nie trzeba tam bardzo się spuszczać, żeby zrobić grupę jak tam najlepsi strzelcy sportowi, no bo nie ukrywajmy, że nauczysz się strzelać dopiero jak będziesz strzelał ze swojej broni. W strzelbie chodzi o położenie 3 z 5 poperów, mając do dyspozycji bodajże 5 nabojów. Przy egzaminie praktycznym pamiętaj, że nawet uzyskanie dobrego skupienia nie jest tak ważne jak zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas strzelania. Nawet jeżeli noga powinie Ci się przy uzyskaniu jakiegoś ładnego skupienia, a egzaminator zobaczy, że bardzo ładnie obchodzisz się z bronią i zachowujesz wszystkie zasady bezpieczeństwa, to uwierz mi, najprawdopodobniej przepuszczą Cię i zdasz ten egzamin. Najgorszą głupotą, jaką możemy zrobić, to machnąć się na zasadę bezpieczeństwa. Więc pamiętaj, podchodząc do broni, każdą broń traktujesz jak załadowaną. A co za tym idzie? Musimy sprawdzić, czy komora nabojowa jest pusta. Lufę kierujesz zawsze w kierunku tarczy lub kulochwytu. Zawsze. Nawet jeżeli trzymasz pistolet i chcesz się gdzieś obrócić, na coś spojrzeć, to broń zawsze wycelowana jest w kierunku kulochwytu. Nie obracamy się z nią nigdzie. Jeżeli ktoś coś do nas powie, nas zawoła, nie obracamy się z bronią. Broń cały czas, jak na żyroskopie, jest wycelowana w kulochwyt. Palucha kładziesz dopiero na spuście, jak chcesz oddać strzał. Czyli strzelamy, strzelamy, strzelamy. Dochodzimy do wniosku, że nasze oczy chcą lekko odpocząć, więc stawiamy broń na stoliku, przed którym strzelamy, cały czas wycelowaną oczywiście w tarczę i paluch odchodzi ze spustu. Od razu odchodzi ze spustu. Dopiero w momencie, jak wycelujemy z tarczy, możemy położyć palec na spuście i oddawać strzały. Jeżeli będziemy chcieli sobie taką broń odłożyć i położymy palec na spuście, egzaminator już może nas uwalić, bo po prostu powie, że mamy palec na spuście, a nie będziemy oddawali strzałów, ponieważ nie jesteśmy zgrani z przyrządami mechanicznymi. Kolejną bardzo ważną rzeczą, jeżeli chodzi o przygotowanie się właśnie do tej praktyki, jest umiejętność obsługi broni palnej. No nie ukrywajmy, że jeżeli mamy braki w jej obsłudze, to te zasady bezpieczeństwa też mogą nie wyglądać tak, jak powinny. Jeżeli będziemy mieli problem z załadowaniem magazynka, z podpięciem go do broni, z poprawnym przeładowaniem i tam przy odciąganiu zamka będziemy majtać tą bronią, no to też po prostu egzaminator nas obleje. Więc bardzo fajnie jest przed takim egzaminem pójść najlepiej z jakimś znajomym prowadzącym strzelanie na strzelnicę, który będzie w stanie zobaczyć, jakie mamy braki, podpowiedzieć nam co nieco, a my sami będziemy mogli wtedy potrenować, żeby jak najlepiej na tym egzaminie wypaść. Pamiętajcie, że egzamin to jest sytuacja stresowa, dużo pozapominamy, a jeżeli rzetelnie i skrupulatnie przygotujemy się właśnie w obsłudze broni, to pamięć mięśniowa zrobi za nas całość roboty. Także słuchaj komend, nie machaj bronią, palec na spuście kładź tylko kiedy chcesz strzelać i potreniuj trochę obsługi broni palnej. To na tyle, jeżeli chodzi o egzamin praktyczny. Dobra, jak nie zdałeś egzaminu, nic się nie stało, są poprawki. Jak nie zdałeś teorii, no to nie przeszedłeś do praktyki, więc cały egzamin masz do powtórki, a jak nie zdałeś praktyki, no to do powtórzenia masz tylko egzamin praktyczny. Do poprawki możesz podejść nie szybciej niż po 5 dniach od pierwszego egzaminu, ale jeżeli w miesiąc nie udało Ci się przygotować do pierwszego, no to w 5 dni też tego nie zrobisz. Także na spokojnie, przygotuj się rzetelnie do drugiego egzaminu i jak już będziesz wiedział, będziesz pewny, że ogarnąłeś wszystko, podejdź do poprawki i wtedy ją zdaj bez przypału. Na egzaminie poprawkowym masz strzelanie tylko z tej broni, którą uwaliłeś. Czyli jak na przykład ładnie strzeliłeś karabinek i strzelbę, a coś Ci nie poszło w pistolecie, to strzelasz tylko i wyłącznie pistolet. Jeżeli zdałeś egzamin, to poczekaj na patent strzelecki. Świeżo otrzymany patent strzelecki zobaczysz najpóźniej po kilku tygodniach od zdania egzaminu na swoim profilu PZSS. Będziesz mógł pobrać stamtąd odpowiedni dokument w formie PDF, a jeżeli zamówiłeś sobie plastikową licencję, to przyjdzie Ci po prostu ona pocztą, na którą też chwilę musisz poczekać. 5. Wyrób licencję zawodniczą strzelca sportowego. Dobra, mamy chwilę oddechu po egzaminie.
Mając już patent strzelecki, możemy ubiegać się o wydanie sportowej licencji zawodnika. W sumie to nic trudnego. Składasz podanie, wnosisz opłatę i licencja jest Twoja. Licencję zawodniczą musisz odnawiać co roku. Podobnie jak licencja klubowa oraz patent strzelecki, licencja obejmuje co najmniej jedną z 3 dyscyplin sportu strzeleckiego, czyli pistolet, karabin albo strzelbę. Mam nadzieję, że posłuchałeś mnie i w egzaminie na patent zaznaczyłeś, że zdajesz pistolet, karabin oraz strzelbę, żeby mieć całość, komplet do licencji zawodniczej. Aby otrzymać licencję, pobierz ze swojego profilu na portalu PZSS szablon podania o jej wydanie. Ten szablon wygląda właśnie tak jak teraz. Aby otrzymać licencję, pobierz ją ze swojego profilu na portalu PZSS. Szablon podania o jej wydanie wygląda właśnie tak. Wypełnij go i złóż w sekretariacie swojego klubu. Jednocześnie wnosząc opłatę w wysokości około 70 zł. Dokładna opłata zależy od województwa, w którym się znajdujesz. Jak już złożysz papiery i opłacisz to swoiste myto, no to za pośrednictwem portalu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zgłoś chęć uzyskania licencji. Pamiętaj, żeby uzupełnić swój profil o aktualne dane i zdjęcie profilowe. No i z Twojej strony to w sumie wszystko. 6. Uzyskaj pozytywną opinię lekarza orzecznika. Jak już czekamy na licencję, to musimy zacząć zastanawiać się nad tym, żeby zrobić badania lekarskie. Jest to nasze drugie spotkanie z lekarzem na naszej drodze do zdobycia pozwolenia na broń. No i to spotkanie z lekarzem jest dużo poważniejsze niż z lekarzem sportowym. Te badania mają na celu sprawdzić, czy Twój stan zdrowia nie zagraża Tobie albo komuś po wydaniu Ci pozwolenia na broń. To w sumie zupełnie tak samo jak z prowadzeniem samochodu. Aby dostać prawo jazdy, też musisz wykazać się jakimś minimalnym poziomem zdrowia i nikogo to w sumie specjalnie nie odrzuca, że musisz tam ogarnąć badania i po prostu idzie je zrobić bez jakiegoś tam poczucia krzywdy. Potrzebujesz zdobyć 2 osobne orzeczenia. Jedno od uprawnionego lekarza oraz drugie od uprawnionego psychologa. Ustawa o broni i amunicji definiuje zbiór dysfunkcji ciała i umysłu, które skreślają kandydata na posiadanie broni. Zdaniem lekarza i psychologa jest potwierdzenie, że nie cierpisz na żadną z nich. I powiem Ci tak, przed pójściem do lekarza najpierw zgromadź wszystkie papiery, które będą Ci potrzebne do złożenia kwitów na policję. Dlaczego? Ano dlatego, że w momencie składania podania o pozwolenie na broń oba orzeczenia lekarskie, czyli od lekarza i od psychologa, nie mogą być starsze niż 3 miesiące. Jeżeli wystąpisz o pozwolenie po 3 miesiącach od wykonania badań, Twój wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie i będziesz musiał robić powtórkę badań. Także tak jak mówiłem, zgromadź wszystkie papiery. Już Ci mówię, co będzie Ci do tego potrzebne. Dowód osobisty, aktualny przez co najmniej pół roku, co nie jest jakąś trudną rzeczą, ponieważ każdy raczej go ma. Potwierdzenie członkostwa w klubie sportowym oraz potwierdzenie członkostwa w klubie kolekcjonerskim. To jest pismo od kierownika klubu. Nie ukrywam, że często bardzo jest problem ze zdobyciem tego pisma, ponieważ w klubach kierownicy mają to w dupie, nie mają czasu, nie chce im się, czy po prostu olewają nowych członków, więc czasami trzeba się prosić, ponaglać, pisać maile, dzwonić i nie wiadomo kiedy to uzyskamy, więc najlepiej sobie to jako pierwsze ogarnąć i mieć święty spokój, wiedząc, że mamy już potrzebny nam kwit. Dodatkowo potrzebujemy patent strzelecki, który ściągamy w PDF-ie z podpisem kwalifikowanym oraz licencję zawodniczą, którą również ściągamy w PDF-ie z podpisem kwalifikowanym. Zwróć też uwagę, że po złożeniu wniosku o wydanie licencji czasami czekało się na niego nawet kilka miesięcy. Dobra, listę lekarzy i psychologów upoważnionych do orzekania w sprawach właśnie pozwoleń na broń prowadzi komendant wojewódzki policji. Należało więc by oczekiwać, że taka lista jest podana na ich stronie internetowej. Jeżeli tak nie będzie, możesz się o nią upomnieć albo po prostu popytać ludzi, strzelców, gdzie oni robili badania. Akurat Ci doradzą i powiedzą, ile one kosztują, jak one mniej więcej wyglądają, no i będziesz wiedział, gdzie się po prostu udać. Na koniec zadzwoń do gabinetu i zapytaj się, ile to kosztuje u nich i na kiedy mają terminy. I jeżeli wszystko Ci pasuje, to po prostu się tam zapisz. Niestety komplet badań nie jest tani, bo może kosztować
nawet do 600 zł. Tak z tego co wiem, to rząd, jeżeli chodzi o badania, to są kwoty pomiędzy 400 a 600 zł. No i dobra, jak wyglądają badania? Badania są podobne do tych, jakie przechodzą taksówkarze czy też kierowcy autobusu, ogólnie kierowcy zawodowi. Organizacyjnie przypominają nieco badania medycyny pracy, czyli wizytujesz kilka gabinetów, zbierasz pieczątki, a na koniec idziesz do lekarza orzecznika, który zbiera do kupy badania cząstkowe i na ich podstawie wydaje końcową opinię. Zwykle można to załatwić w ramach jednej wizyty, w jednej przychodni. Jeżeli nie, no to w najgorszym wypadku będziesz musiał odbyć dwie wizyty. Jedną u psychologa, a jedną u lekarza. Dobra, no to oto jak wyglądały moje badania. Twoje mogą się lekko różnić, ale generalnie powinno to być w miarę to samo. Zaczynamy od psychologa. Na początek dostajemy ankietę. Ankieta to kupa dość oczywistych pytań na temat odpowiedzialności, relacji rodzinnych i stosunku do przemocy. Następnie dostajemy testy osobowości. Pierwszy to typowa ankieta tak, nie. Drugi to ciąg łamigłówek, tam różnych innych ciągów w stylu dopasuj brakujący obrazek. Na początek wszystko jest proste, potem te ciągi są coraz cięższe i naprawdę trzeba pogłówkować, żeby to ogarnąć. Generalnie nie lekceważ badań psychologicznych. Znane mi są przypadki, kiedy ludzie tych badań po prostu pozytywnie nie przeszli. Nie głupkujcie, nie żartujcie sobie tam, nie starajcie być na siłę zabawni albo nie rzucajcie jakimiś głupimi tekstami, bo przez to mogą Was uwalić. Po rozwiązaniu testów i niedługim oczekiwaniu psycholog zaprosił mnie do gabinetu, gdzie odbyłem z nim krótką rozmowę dotyczącą intencji posiadania broni, motywacji, planów życiowych i poglądów na świat. Tak, jest standardowa pogadanka z lekarzem, psychologiem. Generalnie to po prostu czeka, żeby to wszystko się skończyło i żeby mieć to z głowy. Kolejnym etapem jest psychiatra. Tutaj badanie miało formę swobodnej rozmowy z lekarzem, psychiatrą. Oprócz wywiadu na temat chorób psychicznych w rodzinie, lekarz psychiatra będzie miał do Ciebie kilka innych pytań. Wszystko będzie przebiegało na zasadach takiej luźnej rozmowy, w której będzie Cię badał. Psychiatra wie, jak rozpoznać pewne sygnały, więc staraj się po prostu mówić prawdę. Często jak będziesz kłamał albo próbował kłamać, on to zauważy i też może przez to Cię uwalić. Tutaj nie kombinuj, również nie głupkuj, bo szkoda jakbyś się musiał dowoływać do tych badań. Po prostu mów prawdę. Następnie mamy okulistę. Tu jest zupełnie standardowe badanie, czytanie coraz mniejszych literek, w okularach i bez. Następnie sprawdzenie widzenia barwnego na tablicach oraz sprawdzenie widzenia przestrzennego na stereogramach, czyli po prostu kolorowe cyferki i obrazki 3D. Na koniec szybkie sprawdzenie pola widzenia za pomocą automatycznego aparatu do perymetrii. Każdy, kto nosi okulary, zna te badania. Czasami zdarza się, że badania okulistyczne robi się u lekarza ogólnego, tak jak miałem to ja. Lekarz ogólny. Lekarz ogólny przeprowadza podstawowy wywiad lekarski, tam stetoskop, ciśnienie krwi, tętno, zmysł równowagi, puknięcie w kolano, sprawdzenie źrenic latarką, całość to około tam 10-15 minut. Ostatnim etapem wizyty u lekarza jest właśnie lekarz-orzecznik. Na podstawie zgromadzonych tych cząstkowych badań wydaje on pozytywną lub negatywną opinię. No i ten etap jest zdecydowanie najkrótszy. Jeżeli nam się nie uda i lekarz-orzecznik wyda nam negatywną opinię, to po pierwsze nie panikuj, bo to jeszcze nie jest zamknięcie drogi do posiadania pozwolenia. Zastanów się uczciwie, dlaczego otrzymałeś negatywne orzeczenie. Czy masz jakiś tam kłopot ze zdrowiem psychicznym, czy faktycznie coś przygłupkowałeś i na własne życzenie i przez swoją głupotę masz teraz problemy? No i czy nie wiem, no, czy nie chciałeś czegoś zataić, po prostu liczyłeś na to, że się nie wyda. Jeżeli wiesz, że no niestety to negatywne orzeczenie było sprawiedliwe i wiesz, że faktycznie nie powinieneś mieć broni palnej, to pamiętaj, że droga do strzelectwa nie jest jeszcze zamknięta. Zawsze możesz się wziąć za strzelectwo pneumatyczne, możesz postrzelać z wiatrówek czy z broni czarnoprochowej. I tutaj też przestrzegam przed próbami ponownego podchodzenia do badań w innych gabinetach. Co prawda nie ma zakazu takiego podejścia do badań drugi raz, ale w każdym przypadku negatywnego orzeczenia lekarz, psycholog jest zobowiązany zawiadomić policję właśnie o takim fakcie, więc jeżeli to wyjdzie potem przy składaniu reszty kwitów,
no to już na pewno zostaniesz skierowany na badania odwoławcze i raczej bym się wtedy pożegnał już z pozwolenia na broń. Co jednak, jeżeli jesteś pewien, że Twoje zdrowie jest ok, natomiast to lekarz coś spieprzył. Masz prawo do odwołania się od wyniku badań dokładnie tak samo jak policja. Odwołanie składasz na piśmie u specjalisty, który wystawił Ci negatywne orzeczenie. On skieruje Twoje odwołanie do odpowiedniego ośrodka, w którym zostaniesz przebadany ponownie. Jako odwołujący musisz też zapłacić za badania odwoławcze. Ich wynik jest ostateczny. Także jeżeli jesteśmy już po badaniach i mamy pozytywne orzeczenie o naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym, przechodzimy do punktu 6. Punkt 6. Złóż na policji podanie o wydanie 2 pozwoleń i dopuszczenia. Także nareszcie przeszliśmy już większość naszej drogi papierologicznej. Zostało nam tylko i wyłącznie poszarpanie się trochę z WPA. Wnioskuj o pozwolenie na broń sportową do celów sportowych oraz na pozwolenie sportowe do celów kolekcjonerskim, a także dopuszczenie do posiadania broni. No i tutaj przygotuj się na szkołę cierpliwości, ponieważ będziesz bardzo klął i wyzywał Twoje właściwe WPA. Przygotuj się na miesięczną szkołę cierpliwości, bo właśnie tyle komendant ma na zatwierdzenie Twojej decyzji. Więc za co teraz powinniśmy się zabrać? Napisz i złóż do WPA podanie o nadanie Ci następujących uprawnień. Są to pozwolenie na broń sportową do celów sportowych, pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich oraz dopuszczenie do posiadania broni palnej. Nie składasz 3 osobnych podań, wystarczy jedno zbiorcze. Możesz napisać własne, ale jeżeli jesteś tak leniwy jak na przykład ja, możesz sobie ściągnąć podanie ode mnie z opisu filmu, które Ci udostępniam, żebyś nie musiał się męczyć i kombinować, co tam do nich napisać, żeby to przeszło i żeby na pewno wydali mi to pozwolenie. Żeby zaoszczędzić czas, a nawet kupę czasu, polecam wraz z tym wnioskiem złożyć kwit od razu o jednoczesne wydanie promes, gdy cała procedura przebiegnie bezproblemowo. Ja tak zrobiłem i w sumie nie musiałem czekać kolejnych tygodni na to, aż oni wyślą pocztę z moimi promesami, tylko z pozytywną decyzją dostałem od razu promesy i mogłem zakupić broń. No i teraz tak, warunkiem rozpatrzenia podania o pozwolenie na broń jest wniesienie absurdalnie wysokiej opłaty, ponieważ jest to 242 zł w przypadku jednego pozwolenia. Dopuszczenie kosztuje akurat 10 zł, więc to nie są jakieś duże pieniądze, więc składamy podanie o 2 pozwolenia oraz dopuszczenie i ewentualnie promesy, które mogą Ci wysłać wraz z decyzją. Zatem musisz zapłacić 494 zł plus 17 zł za każdą promesę, której zażądasz. Nie płacisz gotówką do WPA, tylko przelewem na konto i do podania załączasz bankowe potwierdzenie przelewu. Właściwy numer konta znajdziesz na stronie swojego WPA. Do całości podania nie zapomnij dołączyć załączników. Przeczytam Ci teraz te załączniki, zanotuj sobie je i przy składaniu dokumentów 2 razy sprawdź, czy niczego nie pominąłeś. Zaczynamy. Kserokopia dowodu osobistego. Wiem, że nie powinno się kserować dowodu, ale niestety WPA tego wymaga, także tego chyba niestety nie przeskoczymy. Zaświadczenie o przynależności do klubu strzeleckiego wraz z jego statutem. Zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia kolekcjonerskiego wraz z jego statutem. Patent strzelecki. Licencja zawodnicza. Orzeczenie uprawnionego lekarza o braku przeciwwskazań do posiadania broni. Orzeczenie uprawnionego psychologa o braku przeciwwskazań do posiadania broni. Zbiór komunikatów z zawodów strzeleckich. To jest opcjonalne, to będziemy wysyłali, jeżeli będziemy chcieli wnioskować o większą ilość promes, wykazując ilość naszych startów. Bankowe potwierdzenie przelewu na kwotę 242 zł za pozwolenie sportowe. Bankowe potwierdzenie przelewu na kwotę 242 zł za pozwolenie kolekcjonerskie. Bankowe potwierdzenie przelewu na kwotę 10 zł za dopuszczenie do posiadania broni. Bankowe potwierdzenie przelewu za wydanie promes, tutaj 17 zł za każdą z nich, oraz 2 lub 3 fotografie. No i dobra, jeżeli ogarniemy załączniki, ogarniemy podanie, spakujemy to ładnie w kopertę i im to wyślemy, no to teraz zostaje nam cierpliwie czekać i się po prostu... Całość procedury trwa 30 dni, ale w szczególnych przypadkach niepopartych niczym
mogą ją przedłużyć o kolejne 30 dni. W końcu znajdziesz w skrzynce zapewne awizo, a na poczcie odbierzesz grubą kopertę z pozytywnie rozpatrzonymi decyzjami oraz promesami w środku. Kolejny krok to wizyta dzielnicowego. W czasie, gdy tryby aparatu policyjnego mielą Twoje podanie, wpadnie do Ciebie Twój dzielnicowy. Celem jego wizyty jest sprawdzenie, czy przypadkiem nie jesteś jakimś podejrzanym typem spod ciemnej gwiazdy, który nie powinien mieć broni. Prawdopodobnie, choć niekoniecznie, będzie on również rozmawiał z Twoimi sąsiadami, więc nie rób wcześniej jakichś głośnych imprez, nie kłóć się bardzo z tymi sąsiadami, ponieważ zawsze lepiej żyć z nimi dobrze i mieć jak najlepszą opinię, szczególnie gdy staramy się o pozwolenie na broń. Ogólnie wywiad środowiskowy to formalność i jeżeli nie masz nic na sumieniu, to nie ma z nim żadnego problemu. Kolejny punkt. Kup safe lub szafę na broń. W Polsce broń palną trzeba przechowywać w odpowiednim sejfie lub szafie klasy minimum S1. Jeżeli chcesz mieć broń w domu, to musisz najpierw wtargać do niego jakiś safe lub szafę. Wbrew powszechnej opinii nie musi być on przymocowany do podłoża, więc nie musimy tam wiercić nigdzie ani w ścianach, ani w parkiecie. Cena sejfu czy tam szafy zależy od jego wielkości oraz rodzaju zamka. Sejf musi być klasy minimum S1, o czym już wcześniej mówiłem. I z własnego doświadczenia mówię Ci, że nie ma najmniejszego sensu kupować małego sejfu tylko na broń krótką, ponieważ i tak będziemy tej broni kupowali więcej, a nie ma sensu kupić coś małego, żeby potem bujać się ze sprzedażą i kupować coś większego. Zaopatrz się od razu w szafę, największą, na jaką Cię stać. Jak wkręcisz się w strzelanie, to sam zobaczysz, że każda szafa staje się w końcu za mała. Z racji na spopularyzowanie strzelectwa w Polsce rynek wtórny szaf troszkę ożył, więc osobiście uważam, że najlepszym rozwiązaniem jest kupieniem czegoś używanego, ponieważ zaoszczędzimy trochę pieniędzy na początek całej przygody ze strzelectwem. Jak już ogarniesz to wszystko, będziesz miał szafę, dostaniesz promesy, to nie zostaje Ci nic innego jak pójście do sklepu i zakupienie swojej pierwszej wymarzonej broni. No i dobra, już po wszystkim. Jestem strzelcem sportowym. No i co w związku z tym, co się z tym wiąże? Ano, licencja sportowa jest ważna przez 1 rok kalendarzowy. Aby utrzymać licencję jako jedną z ważnych przyczyn do posiadania broni do celów sportowych jest właśnie posiadanie licencji strzelectwa sportowego. Warunkiem odnowienia i utrzymania licencji jest start w 8 zawodach przy patencie strzeleckim na pistolet, karabin i strzelbę. Wybieramy sobie jedną konkurencję wiodącą, z niej strzelamy 4 starty, a z pozostałych konkurencji startów musimy mieć 2. Czyli 4 starty na konkurencji wiodącej, 2 na kolejnej konkurencji i 2 na kolejnej konkurencji. Razem daje nam to 8 startów. No i dobra, pokazałem Wam całą procedurę, jak wygląda uzyskanie pozwolenia na broń do celów sportowych. Teraz powiem Wam, z jakimi wiąże się to kosztami. Koszty całego przedsięwzięcia nie są duże, nie są małe. Możemy to zrobić po najmniejszej linii oporu, a jak nas stać, no to sky is the limit. Zaczynamy od wpisowego do naszego stowarzyszenia. Waha się to od 50 do 300 zł. Kolejną rzeczą są badania lekarskie i psychologiczne, gdzie tutaj cena waha się od 400 do 600 zł. Kolejne nasze koszta, no to opłaty skarbowe. Tutaj za każde pozwolenie mamy 242 zł i 10 zł za dopuszczenie, co przy 2 pozwoleniach i dopuszczeniu daje nam 494 zł. Koszt 10 promes na sport i 10 na kolekcję to po 17 zł za jedną promesę, czyli razem 340 zł. Opłata za egzamin teoretyczny i praktyczny przy założeniu, że nie spieprzymy go za pierwszym razem i nie musimy go poprawiać, to 400 zł. Koszt zakupu sejfu lub szafy waha się od 300 zł za najtańsze i najmniejsze sejfy do nawet kilkunastu albo i kilkudziesięciu tysięcy za jakieś wypasione gablotki i naprawdę już pokombinowane sejfy czy tam szafy. Idąc takim zdrowym tokiem myślenia, za używaną szafę z pozwoleniem kolekcjonerskim, sportowym i dopuszczeniem i około 13 promesami
wyjdzie nas to około 3000 zł. Czy to dużo, czy to mało, to już sami sobie musicie odpowiedzieć na to pytanie. Osobiście uważam, że no, strzelectwo nie jest najtańszym sportem, nie jest najtańszym hobby, ale naprawdę daje bardzo dużo frajdy i można się w nie mocno wkręcić, można poznać bardzo fajnych ludzi. Tym bardziej fajnie jest się czymś interesować, więc osobiście będę namawiał wszystkich wszem i wobec do robienia właśnie pozwolenia na broń. Głównie pozwolenia sportowego, ponieważ nie ma nic lepszego niż pojechanie gdzieś na zawody z jakimiś kumplami i tam ściganie się z nimi o wynik, kto lepiej strzeli na tarczy. To by było na tyle. Dzięki, że dotrwałeś do końca tego odcinka. Jeżeli do niego dotrwałeś, to napisz w komentarzu, czy masz już pozwolenie, a jeżeli nie masz, to jaką pierwszą klamkę sobie kupisz, jak już zrobisz kwity. No i co? Dzięki za obejrzenie. Jeżeli Ci się podobało, to łapka w górę i subskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym odcinku dotyczącego pozwolenia na broń kolekcjonerską. Na razie.